Jeżeli wstając rano zastanawiacie się, fajnie byłoby mieć dodatkowe 4 cm, Volvo przygotowało dla Was ekstra propozycję wycenioną na 7000 zł. Jeżeli dołożycie kolejne 91, możecie stać się posiadaczem lub posiadaczką Volvo V40 w wersji Cross Country. Ale co ma to wspólnego z 4 cm? Już Wam spieszę tłumaczyć. Tyle wyższy jest Cross Country od wersji bez tego dopisku. O hardkorowym offroadzie nie ma tu mowy, a o śmielszym atakowaniu krawężników owszem. U nas mamy napęd na przód, jest jeszcze opcja AWD, ale tylko w wersji T4 i T5. Co jeszcze dostaniecie za 7000 zł? A więc tak, są tutaj zderzaki zdobione aluminiowymi elementami, są również relingi wykonane z tego samego materiału, a także grill o strukturze plastromiadu. Zwykła V40 jest typową szarą myszką i gubi się na naszych nieco nudnych ulicach. Z kolei Cross Country jest naprawdę zgoła inne. Jest ciekawe, a także przyciąga wzrok. V40 w historii Volvo miało już swój epizod. W obecnej formie zadebiutowało w 2012 roku, zastępując sedana S40, kombi V50 i małego hatchbacka C30. Powstało na zmodyfikowanej płycie podłogowej Focusa drugiej generacji, co dało przeciętną ilość miejsca w drugim rzędzie i tylko 335 litrów w bagażniku. Ale kto tak naprawdę wybiera się autem ocierającym się o klasę premium na długi, wakacyjny wyjazd? Tak naprawdę tego typu samochód jak V40 Cross Country służy raczej jako drugie bądź też trzecie auto w rodzinie, więc nie traktuję tego jako wyraźną wadę. Kiedyś D5 oznaczało jednostkę diesla o 5 cylindrach, T4 była to turbo doładowana benzyna. Z kolei u nas dumny napis D2 wcale nie oznacza tego, że mamy do czynienia z 2 cylindrami i nie możecie być tendencyjni. Pod maską znajduje się diesel o pojemności 2 litrów, ma on 4 cylindry i zastąpił jednostkę PSA o pojemności 1,6 litra. Ma on o 5 koni więcej, a także z własną konstrukcją Volvo. Na papierze wszystko wygląda w porządku. Pierwszą setkę osiągniecie w 10,6 sekundy, a licznik zatrzymuje się na 190 km na godzinę. Jednak w zderzeniu z rzeczywistością 280 Nm, a także 120 koni mechanicznych nie radzi sobie zbyt dobrze z tym samochodem. Radzi sobie naprawdę bardzo przeciętnie. Względna dynamika jest zachowana do prędkości w okolicach 80-90 km na godzinę, jednak gdy zapakujecie komplet pasażerów, a także troszkę rzeczy do bagażnika, zaczyna się robić naprawdę mało dynamicznie i chociażby wzrasta znacząco zużycie paliwa, a także poziom głośności w kabinie. Wewnątrz 5 miejsc, wysoko poprowadzona deska i malutkie lufciki na szyby sprawiające wrażenie, jakbyśmy siedzieli w czołgu. To wrażenie potęguje ciemna kolorystyka i podstawowa tekstylna tapicerka. W tym miejscu pasuje sobie postawić pytanie, czy Volvo jest premium? Moim zdaniem wszystko zależy od tego, z jakim modelem mamy do czynienia, ale w przypadku V40 jest ona zawieszona pomiędzy zwykłymi kompaktami a kompaktami segmentu premium, a to za sprawą niektórych materiałów szlachetnych użytych do wykończenia wnętrza, także ciekawego projektu, który jest zestawiony z dość dziwnym materiałem, chociażby na wieńcu kierownicy, a także ze zbyt cienkimi boczkami drzwiowymi, czyli to samo, taki sam zarzut, jaki miałem w przypadku Volvo V60. We wnętrzu jest też ciasno, chociaż z przodu można to określić jako przytulność. Wszystko dookoła nas bardzo fajnie otacza, a także fotele są mega wygodne i posiadają bardzo szeroki zakres regulacji. Dalekie trasy tutaj nie stanowią żadnego problemu, podobnie zresztą jak zajmowanie miejsca za kierownicą czy też na fotelu pasażera, a to za sprawą podwyższonego prześwitu. A gdybyście spakowali swoją rodzinę na weekendowy wyjazd za miasto, V40 jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie i jak na swoją klasę prowadzi się dość dojrzale. Boczny wiatr nie robi na niej najmniejszego wrażenia. Wysokie prędkości, jeżeli już się do nich rozpędzicie, także przy nich nie ma najmniejszych problemów.
Nam udało się na trasie do Zakopanego spalić w okolicach 6,5 litrów na każde 100 km. W mieście spalicie podobne wartości, na autostradzie zanotujecie około litra więcej, natomiast jadąc w trybie Eco Plus zanotujecie zużycie paliwa w okolicach 5 litrów, a poniżej tych wartości wymienionych przeze mnie będzie Wam naprawdę bardzo ciężko zejść. Nasz egzemplarz dostał 6-biegowy automat, nazwany u Volvo Geartronic. Co ciekawe, potrafi on żeglować, a także w trybie jazdy zwykłym i przy spokojnej jeździe naprawdę radzi sobie wyśmienicie z tym silnikiem. Jednak gdy przełączymy się w tryb sport, damy więcej gazu, nie zawsze wie, co tak naprawdę powinien zrobić z tym silnikiem. Często zdarza mu się przytrzymywać trochę zbyt długo poszczególne biegi, a także gdy ruszamy ze świateł dużym gazem bądź też pełnym, i to niezależnie od trybu jazdy, skrzynia potrafi mocno szarpnąć przy zmianie z pierwszego na drugi bieg. Reszta mechaniki naprawdę super. Jeżeli chodzi o zawieszenie V40, trzyma ono w ryzach ten samochód i ma naprawdę w głębokim poważaniu to, po czym aktualnie się poruszamy. I to niezależnie od tego, czy jest to super droga, czy nawierzchnia o tragicznym asfalcie. Jeszcze w naszym teście wybraliśmy się na polne drogi, żeby sprawdzić, jak sobie to auto radzi z kolejnami, mimo napędu na oś przednią. I co ciekawe, podwyższony prześwit przyczynił się do tego, że nie zawiśliśmy na kolejnach. Oczywiście V40 z napędem AWD zajechałaby troszkę dalej. Pytanie tylko, po co? Ceny V40 Cross Country startują od 98 000 zł za odmianę T3. Diesel jest droższy o 14 000 zł. Nasza wersja w cenniku tak skonfigurowana widnieje pod pozycją 150 000 zł, co jest ceną dużą, przypominam, za podstawowego diesla, który jest rozsądnie wyposażony, jednak bez zbędnych wodotrysków. Za co więc płacimy te ogromne pieniądze, jak na tą klasę pojazdu? Pomyślcie teraz nad pierwszym skojarzeniem z marką Volvo. Tak, pewnie było to bezpieczeństwo. Z V40 nie jest inaczej. Ba, w 2012 roku zostało ono okrzyknięte najbezpieczniejszym samochodem świata, co na marginesie zostało przebite przez XC90. Mnogość systemów z zakresu bezpieczeństwa, czy w końcu sama konstrukcja wykonana ze stali borowej, dodaje komplet gwiazdek, ale i wysoką masę, bo aż 1500 kg. Podsumowując, V40 jest to kawał naprawdę bardzo dobrego hatchbacka, wykonanego w należyty sposób, a także fajnie wyglądającego. Jednak nie wiem, czy się z tym zgodzicie, bądź też nie, ale moim zdaniem jednostka D2 trochę sobie nie radzi z tym samochodem i radziłbym się Wam rozglądnąć za inną jednostką napędową. A także trzeba tutaj zwrócić na uwagę, że V40 obecnej generacji troszkę brakuje dla klasy premium. Zobaczymy, co pokaże czas. Na Genewę została zapowiedziana V40 po faceliftingu. Jednak patrząc na aktualnie wprowadzane modele na rynek typu XC90 czy też S90, V90, naprawdę obiecująco zapowiada się następna generacja właśnie tego modelu. Dzięki za oglądnięcie naszego materiału. Jeżeli macie pytania, śmiało proszę je zadawać w komentarzach, chętnie na nie odpowiemy. I również zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem rwdpb.pl. Na razie.